Okay. I have an English version. Oh, we need in Polish. Gita, right? Yes. Okay, so yeah, if I can ask you that, please just silent your cell phones. Bardzo poprosiłbym o wyłączenie telefonów komórkowych. Only notice. I will do by myself also. Okay, so today we will read from Bhagavat Gita. Dziś będziemy czytać z Bhagavat Gity. Chapter 16. Rozdział 16. And in this chapter, Krishna is speaking about very relevant topics. W tym rozdziale Krishna mówi o bardzo istotnych tematach. It doesn't mean that in other chapters he is not speaking relevant things. Oczywiście nie oznacza to, że w innych rozdziałach nie mówimy o ważnych rzeczach. It means that in today's time we all are, hearing about tests. In last 2 years it's all about corona test and this test and that test. Yeah. In the last couple of years we are hearing about tests. So corona test, someone is taking, other
other tests to verify whether they have corona or not. W ostatnim czasie wiele mówiliśmy o tym, o różnego rodzaju testach, przez które przechodzimy. Yeah, so people are taking this corona test and then they know whether they have corona or they don't have corona. Yeah? Okej, to wszystko jasne. Więc ludzie w ostatnim czasie, wszyscy są zainteresowani przetestowaniem, czy są chorzy na koronawirusa, czy też nie. If someone have corona, they take precaution and they sit far from this person. Jeżeli ktoś zachoruje na tego wirusa, no to musi być w jakiś sposób odizolowany. In general, when someone is tested positive for some disease, people take precautions, right? Jeżeli ktoś zachoruje na jakąś chorobę, no to jest jakaś diagnoza i jest leczenie. And then you take necessary precautions and you become healthy. I stosujesz wszystkie zalecone rzeczy i wtedy stopniowo wracasz do zdrowia. So this testing idea is coming from God. Więc temat powrotu do zdrowia pochodzi od Boga. And in this 16th chapter, Krishna is speaking about test. I w tym 16 rozdziale Krishna właśnie mówi o tym procesie. So we are reading the verse 7. Czytamy werset 7. And which type of test Krishna is speaking about in this verse? So what Krishna want to test? Co Krishna chce sprawdzić? Yes. Or what he want us to test and we should find out. Czy też jakiego rodzaju test powinniśmy przeprowadzić? So if you ask, you will say, but why we need, why we need Bhagavad Gita to do some tests? We can go to Google and ask Google or ask Siri and they will give us the search results. So why do we need? Właściwie czemu powinniśmy używać Bhagavad Gity do przetestowania czegoś? Czy nie łatwiej byłoby zrobić to po prostu wpisując w Google, co chcemy znaleźć? So if you go in Google and you want to, for example, find out how many different type of personalities people have, so how can we divide people? Ale jeżeli wszedłbyś w Google i chciałbyś znaleźć coś na temat testów przeróżnych osobowości, wszystkich możliwych osobowości, basically, just like we wanted to know who is healthy and who is sick, in the same way we want to know which humans are healthy and which humans are not healthy. Więc podobnie jak w kwestiach zdrowotnych chcemy się upewnić, kto jest zdrowy, a kto nie, podobnie również z duchowego punktu widzenia chcielibyśmy wiedzieć, jak odróżnić osobę zdrową od osoby chorej. Z duchowego punktu widzenia. Ale osobę jaką? Zdrową od osoby chorej. Od chorej. Yeah. So what? Okay. So which factors people in material world take into consideration? Więc jakie czynniki żywe istoty tu w tym świecie materialnym biorą pod uwagę? So Google say, well, people have various type of personality, 5 types, 3 types, 8 types, 9 types. Więc Google mogą powiedzieć, ludzie mają tyle i tyle rodzajów osobowości, 5, 10, 7. Yeah, but we are interested in the living entities, right? Ale my jesteśmy zainteresowani żywymi istotami. So if you ask Mr. Google, what is the personality, how do you classify a pig? What is the personality of the pig? Więc jeżeli zapytasz w Google, w jaki sposób charakteryzujesz osobowość świnki, They have no answer. nie ma takiego opisu. They just give you information. Nie udostępniają takiej informacji. Yeah, they give you information. So I did a search query, and it shows like pig love compatibility relationship. Pig is lucky. Does pig cuddle with human? I don't know what to make sense out of this. Więc ja spróbowałem takiego rodzaju zapytania składać na Google i po prostu są pewnego rodzaju problemy. Generalnie domniemuje się, że świnia jest zawsze szczęśliwa, ale nie miałaby nawet jak o tym człowiekowi powiedzieć. So you see, and if you ask different personality type on different planets, like, so what are the people who live on other planet? What type? How do you classify them?
Ale są również o wiele bardziej złożone typy osobowości, które są na przykład na wyższych systemach planetarnych. W jaki sposób ten rodzaj świadomości miałby zostać sklasyfikowany? So how do you think, how can we divide the people in these two categories? Just like we are dividing when doing a corona test, healthy and non-healthy, how can we divide people in two categories? Jak myślicie, w jaki sposób można by podzielić żywe istoty, analogicznie do tego podziału na zdrowe i chore? Jak ten podział by przebiegał? Any idea? Tak samo. Jakieś pomysły? Tak samo. The same. Pobożne i niepobodne. Okay, położne. Materialistyczne i duchowe. Pious and non-pious. Demon, If it's a proportion. quality and normal quality. Yeah, demon and normal. Tak. Ja? Może to być podział na demoniczne i niedemoniczne. So what Prabhu said, there is a verse in Padma Puran which is saying, Padma Puran, it's saying Vishnu Bhakta Smrito Deva Asuras Tad Vipraya. So we can divide people in all the living entities in all the universe in two categories, divine and demon. Podobnie właśnie o tym, co Prabhu mówi, wspomina Padma Purana. Wszystkich ludzi możemy podzielić na osoby demoniczne i pobożne. Now all of you are getting more serious. Your smile is getting less and less. Oh, now the time of test is coming, right? Teraz powinniśmy być bardziej pobożni, znaczy bardziej poważni, gdyż widzę, że na wielu twarzach goszczą uśmiechy, ale dochodzimy do twardego tematu testowania. Yeah, but the thing is, you will say, but wait a minute, demons were those ugly looking creatures with, you know, big horns and big teeth and, you know, splitting some fire out, have some tail. Tak się uśmiechacie, bo demony to się tak kojarzy jak w filmach, że tak mają takie krzywe zęby, pożółkłe, tak? I strasznie brzydko wyglądają i robią tak ła. You know, the thing is that demons, so this is our problem. We think in terms of bodily conception, right? To jest nasz kłopot, który polega na tym, że o temacie osób demonicznych myślimy w kategoriach cielesnych. So when someone is sick, we don't say, oh, the corona person, he will look green or orange. No, we say he must have some symptoms of sickness, yeah? Ale kiedy ktoś jest chory, to nie jest tak, że on po prostu nagle zmieni kolor na zielony czy pomarańczowy. Są pewne symptomy, po których się orientujemy, że ta osoba jest chora. But the problem is we live so much in this body that when it comes to demon, we just think that demon will be this picture, not in terms of qualities. Yeah? Ale jesteśmy tak mocno usytuowani w tej cielesnej koncepcji życia, że kiedy przychodzi do tematu rozmawiania na temat osobowości demonicznej, to my wciąż próbujemy myśleć o tym w kategoriach cielesnych, jak to wyglądało. So if you see the body of, for example, Ravan or Hiranyakashipu or Duryodhan, from body wise they were looking very attractive. Co jest zaskakujące, kiedy popatrzymy na takie dobrze znane demony, jak Hiranyakashipu czy Ravana, to oni od strony cielesnej byli bardzo atrakcyjni. Actually, Hiranyakashipu, he was such a powerful, you know, looking guy and, you know, personality that even by moving his eyebrows, he will control the temperature. So imagine like James Bond in this style, right? We just move his, you know, eyebrows and the temperature goes to a room temperature, right? Hiranyakashipu był niezwykle atrakcyjny, ale on był tak potężny, że po prostu kiedy marszczył brwi, to temperatura od razu szła do góry. To tak jak dzisiejszy jakiś James Bond z supermocami. 1000. James Bond 1000. James 1000. Yeah. So Krishna is, that's why starting Bhagavad Gita that you are not this body. Dlatego też Krishna zaczyna Bhagavad Gita od tego bardzo ważnego punktu, że nie jesteś tym ciałem. So Krishna is speaking about the essence of the demonic nature. Krishna mówi o, o samym rdzeniu, na czym polega ta cecha demoniczności. Yeah. So that's why the verses starting from 6 to 18, Krishna 7 to 18, he will be speaking about demonic nature.
I w rozdziale 16, w wersetach od 6 do 18, Kryszna dokładniej opisuje tę naturę. Basically what they think, what they do, what are their concepts of life. Co oni myślą, w jaki sposób mówią, jaka jest ich koncepcja życia. What they think also, you know, how they analyze some situation. W jaki sposób analizują sytuację i jak przebiega ich myślenie. What they believe in. W co wierzą. So this is the thing. So now you can see Krishna is speaking about the essence of demoniac nature, not on the body level. Więc teraz Kryszna już nie pod względem takim czysto cielesnym, tylko zaczyna zgłębiać, na czym polega natura demoniczna. So who are godly people? Who are good godly people? Or who are, so how will you describe them? Jak byście opisali osoby, które są pobożne? Ciche, spokojne, prawdomówne. Peaceful. Honest. Yes. And speaking on the truth. Proste bardzo. Proste. Simple. Well, Kind, loving. what? Kind and loving. Kind and loving. Okay, kind and loving. Kochające. Miłe i kochające. Wierzące w Boga. Uprzejme. Służące Bogu. Who are obedient to the instructions of God and follow them. Yeah. Czyczą. Osoby, które rozpoznają osobę Boga i służą Mu. So basically, you see, when you Mataji, you mentioned kind and love. Hitler was also kind to his people, but he was unkind to the rest of the world. Tutaj jest takie niebezpieczeństwo. Mataji powiedziała, że Hitler, że osoby są takie jakby miłe, kochające, życzliwe, natomiast Prabhu mówi, że Hitler w stosunku do swoich najbliższych, do swojej rodziny był miły, uprzejmy, życzliwy i kochający. Natomiast nie był taki dla wszystkich innych żywych istot. And we said the person is straight, like very prostate, isn't it? Easy. Easy, tak? Easy. Szczery. Tutaj Prabhu również powiedział, że jest taki prostolinijny. Hitler was also very straightforward. He was also very straight. He said, "We want to kill so many people." Hitler również był w tym swoim zacietrzewieniu był niezwykle prostolinijny. And you said it's peaceful and what you said? Shy, something like that. Yes. So you see, if I will comment on everything, you see, the thing is that these qualities they don't necessarily describe a godly person. Więc widzicie, kiedy zaczynamy się temu bliżej przyglądać, to te takie zewnętrzne cechy, jak cichy, spokojny, uprzejmy, prostolinijny, to nie są cechy, które stanowią o sednie Yeah. So w tym przypadku. yeah, because there are some yes, Prabhu? Excuse me. Hitler shouted. Yeah. Hitler. It's not Yes. example. But Hanuman also shouted. Wow. Hanuman. Yes, Hanuman also shouted. To się tak wyrażę, ta dyplomatyczność wypowiedzi, że ktoś jest taki cichy i miły w słuchaniu, a Hitler się wydzierał, to nie stanowi o dobrej definicji, gdyż Hanuman również ryczał na swoich wrogów. And if we say peaceful, like Hanuman was burning the full Lanka into ashes. Hanuman całą Lankę spalił aż do I mean popiołu. that's how much anger he had inside. Tyle miał w sobie złości w służbie dla Pana Ramachandra. And what about Lord Ram? Like, if we will apply this definition, then Ravan took Sita and Ram will say, okay, let's be peaceful. Don't worry, my wife is gone. No, he wanted, he was furious. No fight, let's take Sita Mata back. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Pan Ramachandra, kiedy Sita została porwana przez Ravana, powiedział: a tak, no cóż, nie no, ja w porządku, no, nie mogę go skrzywdzić, wszystko jest w porządku, jakoś to przeżyję. Yeah. And he will say, Hanuman, you go and help. And Hanuman will say, no, I just, peaceful. I just sit in the
garden and just eat some fruits and meditate. Jakby That poszedł will do- be nonsense, right? Kiedy by poszedł do Hanumana poprosić o jakąś pomoc, a Hanuman powiedział, ale jestem pacyfistą, ja jem tylko owoce, żyję taki spokojny sposób. But what Nandalal Prabhu said, he mentioned here, he said that person should follow their activities as per Shastras. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, o której Prabhu powiedział, że osoba pobożna wszystkie swoje czynności opiera na wiedzy z siastr. Yeah. So and demoniac people are those who do activities which are not prescribed in Shastras. Osoby demoniczne, co jest bardzo istotne, angażują się w czynności, które nie są polecane w siastrach. Yeah. So now let's read today's verse. Więc teraz przeczytajmy te wersy. Yeah. So it is 16.7. I have it here. So pravrittim cha nivrittim cha. If you want, you can repeat. Pravrittim cha nivrittim cha Janana vidurasuraha. janana vidurasuraha Na shocham na pichacharo. na shocham api chacharo Na satyam teshu vidyate. na satyam teshu vidyate. Translation and purport by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Those who are demoniac do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. Demony nigdy nie wiedzą, co należy czynić, a czego nie należy. Nie cechuje ich ani czystość, ani właściwe zachowanie, ani prawdomówność. So you see, and it's written, in every civilized human society there is some set of scriptural rules and regulation which is followed from the beginning. W każdym cywilizowanym ludzkim społeczeństwie istnieje pewien zbiór zasad i nakazów Pism Świętych, które przestrzegane są na każdym etapie życia. Especially among the Aryans, those who adopt the Vedic civilization and who are known as the most advanced civilized people. Those who do not follow the scriptural injunctions are supposed to be demons. Tak jest szczególnie wśród Aryan, czyli tych, którzy przyjęli cywilizację wedyjską i którzy znani są jako ludzie najbardziej zaawansowani i kulturalni. Ci natomiast, którzy nie przestrzegają zaleceń Pism Świętych, uważani są za demony. Therefore it is stated here that the demons do not know the scriptural rules, nor do they have any inclination to follow them. Dlatego też powiedziane jest tutaj, że demony nie znają zasad Pism Świętych, a jeśli nawet nieliczni z nich je znają, to nie wykazują żadnej skłonności do przestrzegania ich. Most of them do not know them, and even if some of them know, they have not the tendency to follow them. They have no faith, nor are they willingly to act, nor are they willing to act in terms of the Vedic injunctions. Nie ma w nich wiary w te nakazy, ani też nie pragną stosować się do nich. The demons are not clean either externally or internally. Osoby demoniczne nie charakteryzują się ani czystością zewnętrzną, ani wewnętrzną. One should always be careful to keep his body clean by bathing, brushing teeth, shaving, changing clothes, etc. Należy zawsze dbać o to, aby utrzymać swoje ciało w czystości, kąpiąc się, myjąc zęby, zmieniając ubranie itd. As far as internal cleanliness is concerned, one should always remember the holy names of God and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jeśli natomiast chodzi o czystość wewnętrzną, to należy zawsze pamiętać święte imiona Boga i intonować Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The demons neither like nor follow all these rules for external and internal cleanliness. Osoby demoniczne jednak nie lubią i nie przestrzegają nakazów dotyczących czystości wewnętrznej i zewnętrznej. Okay, so you see, even so, it's okay. The demons don't follow the scriptures. Więc widzimy, że osoby demoniczne nie mają zamiaru przestrzegać. But here is a very important point Prabhupada is making. Tutaj jest bardzo istotny punkt, który czyni naprawdę. What about the good work? If someone is performing some good activity,
Co odnośnie tej pozytywnej pracy? Jeżeli ktoś robi pozytywne rzeczy. But they leave the scriptures aside. Ale Pismo Święte trzyma z daleko od tego, co robi. Will it become bad? Czy on jest dobry, czy niedobry? Robię dla siebie dobrze. Okay, so he's doing for himself good, okay. Nie zważa na nic, jemu jest dobrze. You can translate. Okay. Prabhu tutaj powiedział, że no, widocznie takiej osobie samej jest dobrze. Jemu samemu jest dobrze i tylko jemu. Yeah, I mean, but you see, life is not so easy, right? It's complex. Jak widzimy, życie nie jest takie proste, ono jest troszeczkę skomplikowane. So, for example, giving charity. Dla przykładu, coś takiego jak dawanie jałmużny. So, giving charity, it's a good thing, right? Wspomaganie innych jest dobrą rzeczą, prawda? But if you do the charity not as it is prescribed in Shastras, then it becomes bad. Ale jeśli to wspieranie innych będziemy robić nie tak, jak jest to opisane w siastrach, to nie będzie to dobre. So you are thinking now deeply, what does it mean? Teraz wszyscy zaczęli głębiej myśleć, co to znaczy. So we will discuss about what means charity, doing as per Shastras. But look, for example, Karan did a lot of charity. In Mahabharata, he is a character. Karna. Karna, okej. Karna. Jedna z postaci, because I didn't Yeah, hear Karna. it correctly. Jedna z postaci, jeden z bohaterów Mahabharaty, Karna, on zawsze bardzo hojnie rozdawał jałmużnę. Yeah, and the media today even make the propaganda Karna such a great charioteer, right? In India there was even a college they won't have in the name of Karna. Aha, w Indiach jest to tak teraz, jakby powiedzieć, eksponowane i nawet jakaś szkoła jest powiązana chyba imieniem z Karną. He was the Danveer, they say Danveer, yeah, the biggest charioteer. Danvi. Yeah, Danveer, like the one who do the charity but at a grand scale. One who does charity. Danvi to jest takie słowo, które jest często używane przy tej okazji, które oznacza kogoś, kto świadczy dobroczynność na taką zupełnie spektakularną skalę. Był handy? Danvi. Danveer, yeah. Danvi. Dan means donation and Veer means, Shiva. But is it really true? What do you all think? Done this. Particular character, he has it actually. That is fine, but that doesn't mean that other characters should. So you agree? Whatever Mahabharata says that he did all the dharma, everything. Okay, so Prabhu said that he did Dan Dharma as per the. Yeah, that's I understand correctly, Prabhu? Yes. Yeah. He did the dharma, but not as per the Shastra, but he did it actually. So what does it mean? Does he did good or does he did bad ultimately? That is good, but that doesn't mean that other characters also we have to check it, right? So that is not. Okay. It is not up to that mark. Right? Okay. Prabhu powiedział tak, że on zrobił takie rzeczy, tak, co jest dobrze. Dobre uczynki. Tak. A ja pytałem, ale czy to jest dobre, czy złe, tak? I on po prostu Prabhu powiedział, on nie otrzymał wydyski święty, takie święte pismo, tak? I on powiedział, ale on zrobił ten dharma i dan. Okay. Ale I switch back to English. Yes, but the thing is that actually there are bigger and better people who perform charity than Karan. He performed charity against scriptural injunctions. You will see how. W rzeczywistości Karna wykonywał dobroczynność w niezgodzie z Pismami Świętymi.
And that's why what was the result? I jaki był ostatecznie rezultat? God is saying either you are on left side or you are on the right side. So either you are godly or you are a demon. Z punktu widzenia Bhagavana jest kwestia taka, czy chcesz być po złej stronie, czy chcesz być po dobrej stronie. So he was a demon. Więc on ostatecznie był osobą demoniczną. He's fighting against God. That's what demon does, right? Karma. On walczył przeciwko Bogu. To jest generalnie to, co robią demony. Prawda? Chodzi o karmę, tak? Yes, yeah. Karma. Yeah. And what happened? And he was killed by the order of Krishna. Krishna himself said, kill this. To Arjuna, kill him. Right? I ostatecznie on został zabity wskutek instrukcji Kryszny. Kryszna powiedział, zabij go. Paritana sadhanam vinata. So he said, I come here to destroy the dushkritas. I come here to destroy the demons. So the Karan was one of the demons killed. Kryszna tłumaczy, ja pojawiam się, aby unicestwić jego dziewców i ochronić pobożnych. Więc Karna został unicestwiony. On był osobą demoniczną. So you see, even if you do something good, but you leave the scriptures, it will become bad. Tak więc jeśli nawet robisz coś teoretycznie dobrego, ale całkowicie lekceważysz Pisma objawione, to rezultat jest zły. Do you follow the point? Czy wszyscy rozumieją ten punkt? Can I say something? I think that the ultimate result of everything we do is to please Krishna. So if Krishna is not pleased and we are acting in another way that may be good in our conscience, but if Krishna is not pleased, what is the use of all the activities? Because they will entangle us more and more in this material world. So it is a way of neglecting Krishna, actually, of neglecting Krishna's instruction. Yeah. So Prabhu said this. Prabhu He only powiedziałem do Nityanandy Prabhu, że robiąc różne rzeczy, nawet pobożne, ostatecznym celem wszystkich czynności życiowych, żywej istoty jest to, aby zadowolić Krysznę, aby sprawić przyjemność Krysznie. Jeśli ktoś w taki kapryśny sposób robi coś, ale w oparciu o swoje widzimisię, nie biorąc pod uwagę siastr, albo robiąc coś nie w zgodzie z siostrami, to jest właściwie lekceważenie Kryszny. I ostateczny rezultat, jakim jest zadowolenie Kryszny, na pewno nie będzie w ten sposób osiągnięty. And that's why how can we please Krishna? By keeping his instructions in the center. W jaki sposób my możemy zadowolić Krysznę? Naprawdę przyjmując jego instrukcje i stawiając je w centrum swego serca. How you know a child is good or bad? By seeing the behavior of a child, right? W jaki sposób wiesz, czy acharya jest dobry czy zły? Po prostu widzisz, jakie są rezultaty. So if the child likes to play, don't want to study, don't want to hear his parents, we know this is a bad child and it's visible in his behavior. Jeżeli ktoś chce się tylko bawić, nie próbuje, zadowolić swoich rodziców podjąć jakiejś służby, no to rezultat będzie... And in the same way, you can identify a person who have mentality which is demoniac. I również możesz, jakby to powiedzieć, Demoniczne myślenie. Możesz zrozumieć, że jakaś osoba jest demoniczna, również patrząc na to, jak ona działa. And that's why it is said pravrittim and nivrittim. The demons, they don't know what to do and what not to do. I tutaj są dwa słowa, pravrittim i nivrittim, czyli postępując właściwie, nie postępując właściwie. To, co demony nie wiedzą, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. You will say, how can you say that someone don't know what to do? That sounds a bit absurd. Everyone knows what to do. To trochę brzmi absurdalnie, prawda? Nie wiedzieć, co jest właściwe, a co nie. Przecież teoretycznie każdy z nas wie, co jest dobre, a co nie. Yes, Mataji. Okay, we are talking about demons and divine.
Okay, you gave an example of karma. Okay, now when I talk about Bhishma, right? He was on the side of Duryodhana, right? But yeah. Yeah, so my point is that he know he is doing something wrong because that's not to, he's not supporting Pandavas, That's right? a good point. Okay, but he was on the side of Duryodhana because he has given that, what, I don't know what to call it in English. Oath. Yeah, oath. He took the oath that he will always protect them. Yeah. So, Czy, because he was. I got your question. Natalii, zwróćcie uwagę, że Karna walczył przeciwko Krysznie, ale również w podobnej sytuacji, tak zewnętrznej, był również Bhishmadeva, który również walczył po stronie, która podjęła walkę z Kryszną na polu Kurukshetra. Bhishma podjął ją ze względu na swój ślub, którego nie mógł złamać. So you see, Mataji, that's a very nice point which you made. Jest to bardzo wspaniały punkt. The difference between Bhishma and Karna Różnica między Bhishmą i Karną is what Krishna speaking in this verse. to jest właśnie to, o czym Kryszna mówi w tym wersecie, który teraz... Bhishma Pitama, he is one of our Mahajans. Mahajan means who preach us how to do bhakti, how to do devotional service. Dziadek Bhishma jest jednym z Mahajanów, z autorytetów, którzy Out of uczą knowledge. nas, jak należy pełnić służbę oddania. So the thing is, although he was standing on the other side, but he always followed the scriptures. Pomimo tego, że on był usytuowany po tej przeciwnej stronie walki, to on zawsze wiedział i stosował w życiu to, o co proszą świat. And Karna, or in place of Karna you can put anyone. Yeah? When you don't follow the scripture, then how you will take decision from your mind? At the level of your mind. You will use your mind to decide this is good or this is bad. W rzeczywistości na miejscu Karny możemy postawić każdego z nas. Kiedy nie bierzesz werdyktu pism objawionych, a jedynie wybory twojego umysłu, uważam, że to jest właściwe, a to jest niewłaściwe, to jak ten rezultat może być dobry? That's why during the deathbed of Bhishma, Krishna, like everyone want to see God, but God personally came to see Bhishma at the time when he was going to leave his body. Right? Kiedy Bhishma przyszedł czas już, żeby on opuścił swoje ciało, to Krishna osobiście przybył, aby go zobaczyć, aby być obecnym w tym momencie. Taki był rezultat. But with Karna, have you read anything like that? Ale czy w przypadku Karny słyszeliśmy o czymś takim? Do you justify if we look into Mahabharata? And the Pandavas did injustice to Karna, that's why he became rebellion, and the people who supported was Duryodhana's side. So, Okay. because the Pandavas, means that Krishna is on their side, do we really consider Pandavas as the divine or something, a good people? I cannot. I'm just trying to Yeah, understand the concept. no, that is very good, Mata. Contradiction. That's why we are having a class. So maybe I can try to translate in my broken Polish. So if someone don't understand in Polish, then... To Mataji powiedziała tak, że po prostu Karna bił sam, tak? I po prostu i ludzie, którzy pomagali jego, to bił Korła, tak? I po prostu Pandaw, to my mówimy powiedzieć, że na stronie Pandawa stoi Bóg, dlatego my mówimy, że oni są dobre i ten stronie nie stoi Bóg, dlatego. So Mataji, the thing is, what is the dharma? The path of the dharma when we are saying right and wrong things. Tutaj istotny punkt w tym, czym jest dharma w tym przypadku. Co jest złe, a co jest dobre. There comes a story in Mahabharata about this also. Jest historia Kamsy w Mahabharacie. And what happens is there was one person who never lied in his life. Never he lied. No, not Kamsa. There comes a story. Yes. Okay. Tak. Okej, I understand. W Mahabharacie jest historia o jednej osobie, która nie skłamała przez całe swoje życie. So what happened once? A person came
a Brahmin, and he said, oh, people are going to rob me where I can hide myself. The decoys are behind me. So he said, oh, hide, can I hide behind this tree? He said, yeah, this is safe place. So he hide himself there. Więc były tam jakieś osoby, które być może mogły go obrabować, więc on się musiał przed nimi schować, więc wybrał jedno miejsce i tam się przed nimi schował. And then the decoys came and they asked him, so have you seen this man, who someone escaped? And he said, yes, he's there. So they asked, do you know where he is? He said, yeah, he's there. So they killed him and took everything from him. To potem, to potem ten ludzi, tak, to po prostu chce szukać tego, oni przyjechali i zapytali ten osoba, czy ty widziałeś osoba, kto ma dużo rzeczy od siebie? Tak, ja widziałem. A gdzie on jest? Tam, na drzewo. To oni zabili jego, pakowali wszystkie rzeczy i do widzenia. So then, the thing is, this person left the body, this saint. And when he went up, he went to hell. And he was surprised, he said, but why? To kiedy on opuścił ciało, to on po prostu poszedł do tak, i on powiedział, to jest bardzo dziwne, bo same dzieci ja nigdy nie kłamię. Because at that time the dharma was to save the life of this person. So that's why Krishna said the speed of dharma is very hard to understand for us. Because we can look things from one perspective. Dlatego Krishna powiedział, że to jest bardzo trudne rozumieć, jaki jest prędkości dharma, tak? Dla nas, tak? And that's why you can see Krishna is saying this thing that there is dharma. Yes, as you said, there is a dharma. To jest zasady, tak? But there is a higher dharma. And what is the higher dharma? To follow, yes, in that case to save the life. And what is the higher dharma than saving the life? Is to follow the orders of God. Nie tak? So, jest poziom dharma i jest większe dharma, tak? Na przykład muszę nie myśleć siebie, że ja nie kłamię, ale muszę zabezpieczyć życie ten osoba. A potem jest większe, największa dharma to jest, że zrób co Bóg mówi. So in that case, you see, when God is saying that something like here, the president of Poland, if he say you should go and kill, now there is no question. You can't question the president. It's a war and president have the brain. Otherwise, he shouldn't be a president, right? To jeżeli jest wojna, a prezes mówi chodź i zabić, tak? Teraz to my nie musimy pytać, tak? Musimy zrobić. In the same way, God went to Karan and said, hey, come, this is a bad party, right? And you will become, the king and your brothers will accept you. Everything will be okay. Come and listen. Bóg powiedział do Karna, że chodź, tak, tamtę stronę, tak, bo to nie są dobrzy ludzie, a ty będzie król, twój brat będzie akceptować, wszystko będzie przyjemnie i dobrze. But he said no. And that is an unintelligent act. Yeah? So that's how we define Mataji. Is it clear or a bit? I actually have something to add to that. So in Mahabharata itself, there is a chapter about revenge versus justice. So when Pandavas faced some problems, like they lost everything and Draupadi was insulted, they chose the path of justice, where they went to war properly and followed Krishna, and they fought the war by following Krishna, and that's why that is good. But when the same thing happened to Karna, instead of justice, he chose revenge. So instead of forming a group with all the other people who suffered like him and helping them, he devoted all his skill to the wrong guy, and he chose revenge over justice, and that is against God. So that is how there's a chapter about even if we do some things a certain way, why Pandavas are good and why Karna was bad. Yeah. So coming back from Mahabharata back to Bhagavad Gita, right? So let's come back. Vrasa with the Bhagavad Gita or Mahabharata. We can discuss it during Prasadam. But you will say how people. But look at the qualities, right? We will go through the lecture. You will see and sort of boil it
and see Dan Karna and Bhishma with this knowledge. To wracamy do Bhagavad Gita i zaczynamy. So Prabhu, you will translate? Okay, so you will say, but how come they don't? Because God is making a statement here. He is saying that demons, they don't know what to be done, what not to be done. Tak więc Bóg mówi tutaj, demony nie wiedzą, co należy robić, a czego nie należy robić. But you will say, how is it possible? You know, everyone know what to be done. Even 59% population, it's around 4.73 billion of people, are on social media platform updating their status, what they are doing. Right? So you will say that's not. How can you make such a statement, right? Więc w dzisiejszych czasach wydaje się, że każdy niby wie, co powinien robić, a czego nie, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych. 50% 59% populacji to jest 4,73 miliony ludzi. Wiesz, co dzień robię zdjęcia, uploaduję na status, ja robię to, nawet jeżeli sprzątają kuchnię, oni robią 6 selfie. Even if they are cleaning the kitchen, they take 3 selfies. Selfie take longer than cleaning the kitchen, tak? I am the best, follow me. Tak. Selfie czasami wymaga dużo czasu niż sprzątanie całej kuchni, tak? Ale my możemy powiedzieć, but we can say, oh, we are civilized. We belong to civilized countries, right? Although we bombard our neighbors, but it is only out of love and it is only for their benefit that we are bombarding them. Yeah, that's what they say. But we are civilized people. Więc tego rodzaju wybory wyglądają właśnie tak, że uważamy się za osoby cywilizowane, ale kiedy ktoś pyta, ale czemu zrzucasz bomby na swoich sąsiadów, to tylko żeby ich poprawić, żeby pomóc im się poprawić. And they say, and we use abusive and bad language, but it is just to motivate people at the work so they perform good. Więc nawet jeżeli dopuszczamy się jakichś nadużyć czy przemocy, to możemy zawsze powiedzieć, ale to przecież dla ich korzyści, żeby im pomóc się zmienić. And we have so many nice pubs and nightclubs. It's only to help the mental stress of the people so that they will be more happy and easy going in their life. Mam tutaj tyle pubów i lokali nocnych, to po prostu po to, żeby ludzie się lepiej poczuli, żeby tak odreagowali, żeby się czuli szczęśliwi. Yeah, but although they don't say the fact that, you know, illicit sex is a multi-billion-dollar industry, but you know, they speak about the well-being of the people. Yeah? Ale to oczywiście nic nie sugeruje, że ten zakazany seks jest przemysłem, który operuje milionami dolarów. Yes, and it is also causing human trafficking, like so many women and kids, they are going through so much hell, but they don't mention this. They say no, but we are civilized country, right? I to twierdzenie, że jesteśmy cywilizowanym krajem, w ogóle pomija to, że mnóstwo kobiet i dzieci w ogóle ląduje gdzieś w jakichś strasznych warunkach. And they say but hey, we are not forcing prostitution. We give you a choice. You can stay in your home. Yeah, we are not forcing you to come. To jest tak, no nie zmuszamy was, żebyście przyszli, możecie zostać w domu i tam być. Yeah, but in the home they want to show you all type of things on the television to agitate your senses, and then you end up doing, sex with your partner, and then it happens. Just abort every year they are aborting like 73 million babies. What's a big deal? Ale w tym twoim właśnie tak zwanym spokojnym, cichym domu oni zadbają o to, żeby bombardować cię po prostu tymi impulsami i tą energią seksualną, żebyś też używał tego w nieskrępowany sposób, co prowadzi później do problemów w związkach i do aborcji i do samych problemów. 73 million babies they are born every year. 70 milionów dzieci każdego roku. 73. 73 miliony dzieci każdego roku jest abortowanych. But it's okay, we are civilized people.
Ale generalnie wciąż myślą, bo jesteśmy cywilizowanymi ludźmi. And after this, abortion, these couples, they are happily divorced. Also, they have other partners to continue with their sexual life, right? I to nawet się nie kończy, jeżeli po tej aborcji i tak dalej związek się rozwala, to oni biorą rozwód, biorą następnego partnera i z nim dalej kontynuują. And they are cooking delicious meals, killing so many animals, right? I aby zadowolić swój język doskonałymi potrawami zabijają mnóstwo zwierząt. It doesn't matter, animal, it's not a big deal. We are civilized people. We don't see the blood we don't put the blood on a street. We get nice packed meat box and we boil it before cooking. So we are civilized people, right? Twierdzą, że są cywilizowani, gdyż to mięso, które jest serwowane, ono nie ocieka krwią, tylko jest ładnie zapakowane, bardzo estetycznie oświetlone. And it doesn't matter if 23 million, animals are killed every day. I to tak jakby nie miało znaczenia to, że 20 parę milionów zwierząt każdego dnia ginie, aby zadowolić język. I mean, every second around 271 animals are slaughtered. Ile? 271. 270. Million? No, 270 animals slaughtered per hour, per second. 1 second. O, Yes. na sekundę. Ileś tam... 2000. 271. 271 271 zwierząt ginie w każdej sekundzie. So it's around what? 80 billion animals in full year. Civilization. Very good civilization. 80 billion. 80 80 miliardów. miliardów zwierząt Miliardów. Billion. co trzeba. And it doesn't matter if this poor pig, when you slaughter a pig, he cries like a baby. If anyone have seen, he feel the fear and run. Kiedy próbujesz zarżnąć świnię, to ona normalnie kwiczy jak dziecko. But hey, we are civilized people, we don't do it on the road, we do it in the nice big building where, the sound does not leak the walls. Ale oczywiście jesteśmy cywilizowanymi osobami, więc nie robimy tego nigdzie na ulicy, żeby nikt nie słyszał, tylko w odseparowanych, zamkniętych zakładach po cichu. Yeah, but we need all this, and why do you need all this energy? From animals, the source of protein, they say, and all these things. Jaki jest sens w pozyskiwaniu tej energii ze zwierząt z podciętymi gardłami? Because we know what to do. Because we know what to do. Ale to jest właśnie to, że... Ale przecież my wiemy, po co to robimy. And what you do? My Please wiemy, tell co jest us. właściwe. Oh, we have to stand at 1 a.m. in the cold just to get into the pub, take some alcohol, and then we have to go to another nightclub because the weekend is running. We have so much work to do, right? It's cold out, so we need to eat something constantly. Jest tak właśnie, przychodzi weekend, trzeba iść zimnymi ulicami do baru, gdzie się napić, a później iść do jeszcze następnego baru, czy do następnego lokalu. No przecież trzeba ten czas jakoś wypełnić. Yeah. And what you do from Monday to Friday? Co robicie od poniedziałku do piątku? Oh, very important work. Bardzo ważne. We are civilized nation. Jesteśmy bardzo cywilizowani. We have modern education system. Mamy tak zaawansowany system edukacji. We are using our brain power to move to the next century. Używamy siły naszego mózgu, aby zrobić krok w następny, nadchodzący wiek. Oh, really? Please tell us what is that? What you are doing in real life? Tell us, please. Więc powiedzcie nam, co robicie w takim faktycznym życiu. The result of all this education, modern education system is Rezultatem naszego wspaniałego, nowoczesnego systemu edukacji jest, that we start our day with anxiety and stress. że każdy dzień zaczynamy od lęku i stresu. And then we go to work, Idziemy do pracy and then we come back home i potem wracamy do domu
with more stress and more anxiety. z jeszcze większą ilością stresu i lęku. But we are civilized people, so we watch something on the internet, some Netflix, some YouTube. Ale ponieważ jesteśmy cywilizowani, więc włączamy Netflixa i oglądamy piękny świat. Yeah, we eat more dead bodies on our dinner. Żeby nabrać sił, jemy jeszcze więcej martwych ciał. Yeah, but we are civilized, so we do it also on Thanksgiving Day, right? We thanks each other also before eating. Thanksgiving? Yeah, I mean it's a festival in America. So Thanksgiving. So we thanks each other before eating this dead body. We thank each other. Yeah, I understand Polish then. Więc prawo mówi, że właśnie w Ameryce, tak szczególnie jeszcze to tak jest w Dniu Dziękczynienia, który jest takim świętem z konotacjami takimi religijnymi. Więc tego jest jeszcze więcej w takie dni. Yeah, or in Poland it will be day after Christmas. W Polsce to będą dni świąteczne, tak? Yeah. Dni świąt Bożego Narodzenia. So on 25th they have a big feast where so many poor family members of animals they are saying Jest to, breathing last time in their life. jest to cały rodzinny festiwal po prostu zajadania się martwymi zwierzętami. Yeah. So but we are modern and civilized people. We are doing a lot important thing. Ponieważ jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, to robimy te najbardziej właściwe rzeczy. So what do you do more, sir? What you do in your life? We create big bombs and technology how to kill more fast other people, right? Więc ta energia idzie w to, że tworzymy wciąż coraz to gorsze i gorsze bomby do bombardowania innych żywych istot. And they say, and we are very highly qualified, intelligent. We have PhD, even 2 of them. Ale uważamy się za tak bardzo inteligentne osoby. So that's why we can believe in God in our own way. I w ten właśnie sposób my zaczynamy wierzyć w Boga na naszych własnych zasadach. Don't tell us about scriptures. Nie mów nam więcej na We know temat better. Pism Świętych, ale przecież my wiemy lepiej. What is good for human kind, that should be done. Co jest lepsze dla ludzi, my wiemy lepiej i to powinno być zrobione, to właśnie to powinno być. And whatever is not good for humankind, we should not do. A to, co uważamy, że dla ludzi nie jest dobre, to nie powinno być. But as you can notice from last 10 minutes of our talk, Ale jak zwróciliście uwagę z ostatnich 10 minut, the problem is they don't know what is good and what is not good. prawdziwy problem jest taki, że oni naprawdę nie wiedzą, co jest dobre, a co nie jest dobre. Yeah, that's why they say wine. They related wine with the health, right? And they promoted wine is fine, but liquor is quicker. Yeah. Więc na przykład wino jest tak zalecane jako dobre, korzystne dla zdrowia. So they don't know what is good and what is not good. Nie wiedzą, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Otherwise, look today with so much advancement in technology, what is the result? People are more and more in stress. Więc cała ta technologia idzie w to, żeby... Możesz jeszcze raz powtórzyć? That people are in stress. Więcej i więcej ludzi mają Jest tego, stres. tak, rezultatem tej całej technologii jest to, że ludzie mają jeszcze więcej i więcej stresu. Therefore God is saying pravrittim and nivrittim here. Dlatego Bóg mówi pravrittim, chanivrittim. Yeah, so they don't know as per shastras. Nie wiedzą, nie mają tej wiedzy z siastr. And when you don't consult shastra, you will consult your mind. Jeżeli nie korzystasz z wiedzy siastr, to będziesz ją brał ze swojego umysłu. And that's why the Hitler come up with his own idea that instead of slaughtering the animals, let's slaughter this specific group of people and the world will be happy. That was absurd. I to prowadzi do takich absurdów, że niektórzy mówią, a wiesz co, zamiast zażynać zwierzęta, to możemy zażynać akurat tą określoną nację osób. And It's okay. Yeah, and if you, so the word shastra is very important here. Słowo siastra jest tutaj niezwykle istotne.
Because the thing is, pravrittim means attraction or attachment also. Pravrittim oznacza również atrakcję, czy So is the thing is, if you have the knowledge, you will never be attached or attracted towards poison. If I say there is a poison in this glass of water, now all of you have, even you are thirsty, you will not have any attraction. Yeah? Więc to jest związane z wiedzą. Jeżeli ja w tym kubku powiem wam, że jest tutaj trucizna, to nikt nie będzie przyciągany do tego, żeby wypić po prostu to, ponieważ mamy tę wiedzę, tak? So you see, so the thing is pravrittim nivrittim, you will be detached automatically if you have the right knowledge. Więc jeśli masz właściwą wiedzę, automatycznie nie będziesz przyciągany. And this attraction and detachment, this is in every living entity. I ta bycie przyciąganym lub odpychanym ma miejsce w stosunku do każdej żywej istoty. So we are not only speaking about karma or this modern society. Prabhupada says from the human being down to the smallest ant. You can see this rules working. I Śrila Prabhupada mówi, to już nie ogranicza się do karmy, czy takiego, czy innego przypadku. Od najbardziej wzniosłych osób aż do malutkiej mrówki. Zasada bycia przyciąganym i odpychanym działa wszędzie. A small ant, she has attraction to her small piece of sugar, right? She wants that. Ta maciutka mrówka czuje wielką atrakcję do swojej kochanej grudki cukru. You know why? Wiecie dlaczego? Dostaję z tego Anandę. Yes, taste. It has taste, Mataji says. Well, because you see, intoxication, everyone, you see, from the higher planet to the lower planet, intoxication is going for the living entity. Samo zjawisko intoksykacji jest takie samo, aż od najwyższej planety w tym świecie, aż do najniższej. So sugar contains intoxication. Cukier oznacza intoksykację. And the ant, the small ant, they are very fond of getting intoxicated. Nawet ta maciupka mrówka, ona zrobi wszystko, żeby się zatoksykować. And the wine is made from sugar, molasses, right? I alkohol jest również produkowany z cukru. So the owner of the house where this small ant is living, he is attached to the bottle of wine. Right? Więc gospodarz tego domu, w którym mieszka ta mrówka, jest również przywiązany do innego, do tego samego smaku. Yeah. So what is the difference of this civilization, ant civilization, dog civilization, or we call this modern civilization? Więc niby jaka jest różnica między cywilizacją mrówek, cywilizacją psów i tą tak zwaną nowoczesną naszą cywilizacją? Yeah, that's why they are called demons. Dlatego mówimy o tym, że jest to demoniczne. Because they don't know with which thing they should keep themselves attracted and which thing they should keep themselves distracted. Right? Demoniczne oznacza, że nie wiesz, do jakich rzeczy dać się przyciągać, a które rzeczy odstawić. And because they don't know, then they end up getting attracted to wrong things. I ponieważ tej wiedzy nie ma, to kiedy jest potrzeba bycia przyciąganym, to jest przyciąganie do niewłaściwych rzeczy. Yeah, and the thing is that they give theories that killing animal is good because it's good for the health and also their skin we can make leather, we can make clothing. So many theories they give. I uzasadniają to przeróżnymi teoriami, w jaki sposób zabijanie zwierząt miałoby być korzystne. Że jest niby dobre dla ciała, dla skóry, że możemy wykorzystywać tak wiele rzeczy, skóry w przemyśle tam odzieżowym. But Shastra is saying that killing is sinful and if you do that, that is a demoniac nature. Don't do that. Ale siastry mówią jasno i prosto. Jest to demoniczne. Nie wolno zabijać innych żywych istot. They don't know this rule. They think, all these rules in Shastra, they are some mythology, arbitrary written, like some things just arbitrary written in some arbitrary order. That's what they think. Oni myślą, że te wszystkie sugestie czy podpowiedzi siastr, że to jest bardzo takie antyczne i mityczne i że to nie są rzeczy, które
Że to jest staroświeckie i że one nie W sensie, że to jest bardziej staroświeckie i że to się nie jesteśmy stosuje. mądrzejsi, bo to było dawno. Yeah. So the thing is, Shastra is saying, okay, if you don't follow, there will be the consequences. Action and reaction will be there. Siastry mówią, jeżeli nie będziesz przestrzegać tych sugestii, to przyjdą również rezultaty. So these people, they say we don't want to follow the Shastra, we will do our own actions, and now there are reactions. So many reactions. War. Ci ludzie, którzy nie mają ochoty przestrzegać poleceń siastr, podejmując własne wybory, muszą przyjąć reakcje, które do nich przychodzą. I te reakcje się pojawiają, tak jak wojna. In last year, 2021, so many hundreds of natural disasters. China, the fastest, they say the fastest growing economy. W 2021 roku pojawiło się tak wiele bardzo złych reakcji. Na przykład Chiny, teoretycznie najbardziej rozwijające się państwo. And they had a big flood which caused huge disaster, and it costed them around $16.5 billion. I tam natychmiast pojawiła się gigantyczna powódź, która doprowadziła do potężnych strat. And around 14.5 million people were affected. 14.5 million people. 14 milionów ludzi straciło życie. And what? And we have our neighboring country, Germany. Bliskie nam państwo Niemcy. Yeah. So you can see 40 billion. There was this floods and this, and $40 billion they had to spend. Musieli wydać 40 miliardów dolarów na zneutralizowanie tych. So you can earn all this money by killing these poor animals, but where is it going? Tak więc pojawiają się jakieś pieniądze z zabijania tych zwierząt, ale gdzie one muszą zostać przekierowane? And also you can go and drink and support these businesses by buying alcohol and this, doing things which are not prescribed in scripture. But then what is going around? More stabbing, more robbing, more mugging. Stabbing? Yeah, someone take a knife and. Okay. Więc ostatecznie pompując pieniądze w te wszystkie biznesy związane z intoksykacją i alkoholem, generalnie powodujemy większą ilość przemocy i wszystkich efektów z tym związanych. And these are called karmic reaction. To się nazywa reakcje karmiczne. Yeah, you and me, we can debate here full day. My tutaj możemy cały dzień debatować. But you cannot debate against the reactions of the nature. Ale z tymi reakcjami nie ma kwestii dyskutowania. So that's why scriptures are so important. Dlatego Pisma Święte są tak istotne. And Prabhupada said 99.9% people in the world are demoniac, right? Dlatego Prabhupada mówi 99,9% całej populacji na całym świecie to demony, osoby demoniczne. They say, so I travel around the world, and most common line they say, we should be good to people. Yeah, we should be good to people. Podróżuję po całym świecie i generalnie wszędzie ludzie mówią, tak, przede wszystkim powinniśmy być tacy dobrzy dla ludzi. We should be nice to others. Powinniśmy być mili dla siebie nawzajem. But how can you be nice and good if you are just torturing these poor animals and sort of torturing these humans by doing human trafficking? If in a nutshell, if you are cooking a sauce with a bad, rotten ingredients, it's not gonna come out tasty on the other side. Ale w jaki sposób mielibyśmy być tak naprawdę mili i tacy super życzliwi dla innych żywych istot, kiedy równocześnie tolerujemy tą przemoc, czy wręcz zabijanie żywych istot w rzeźniach, to tak jakbyśmy chcieli coś naprawdę wspaniałego ugotować, ale używalibyśmy samych przypalonych rzeczy. So that's do tego dodawali. That's why the whole Vedic scriptures are meant
to help you for pravritti and navritti. What you should do and what you should not do. Dlatego też wszystkie księgi literatury wedyjskiej są po to, aby pomóc nam właściwie rozróżnić, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Yeah, so we can read further on the next paragraph. As for behavior, there are many rules and regulations guiding human behavior, such as the Manu Samhita, which is the law of the human race. Even up to today, those who are Hindu follow the Manu Samhita. Laws of inheritance and other legalities are derived from this book. Now in the Manu Samhita it is clearly stated that a woman should not be given freedom. That does not mean that women are to be kept as slaves, but they are like children. Children are not given freedom, but that does not mean that they are kept as slaves. The demons have now neglected such injunctions and they think that women should be given as much freedom as men. Jeśli chodzi o zachowanie, to istnieje wiele zasad i przepisów regulujących ludzkie zachowanie, jak na przykład Manu Samhita, która jest zbiorem prawd obowiązujących rasę ludzką. Hindusi stosują się do Manu Samhity nawet do dnia dzisiejszego. Z księgi tej czerpane są prawa odziedziczne i inne. Manu Samhita wyraźnie oznajmia, że kobieta nie powinna posiadać wolności. Nie znaczy to, że kobiety należy traktować jak niewolnice, ale są one jak dzieci. Dzieci nie mają wolności, ale nie oznacza to, że są one niewolnikami. Demony obecnie zlekceważyły ten nakaz i uważają, że kobieta powinna cieszyć się wolnością na równi z mężczyzną. However, this has not improved the social condition of the world. Actually, a woman should be given protection at every stage of life. She should be given protection by the father in her young days, by the husband in her youth, and by the grown-up sons in her old age. This is proper social behavior according to the Manu Samhita. But modern education has artificially devised a puffed-up concept of womanly life, and therefore marriage is practically now an imagination in human society. Jednakże nie polepszyło to warunków społecznych świata. W rzeczywistości kobieta powinna być chroniona na każdym etapie życia. W dzieciństwie powinien sprawować nad nią opiekę ojciec, w młodości mąż, a dorośli synowie wtedy, kiedy już jest w podeszłym wieku. Według Manu Samhity jest to właściwe postępowanie społeczne, ale współczesna edukacja sztucznie wytworzyła dumną koncepcję życia kobiecego i dlatego małżeństwo w ludzkim społeczeństwie jest teraz praktycznie fikcją. The social condition of women is thus not very good now, although those who are married are in a better condition than those who are proclaiming their so-called freedom. The demons therefore do not accept an instruction which is good for society, and because they do not follow the experience of great sages and the rules and regulations laid down by the sages, the social condition of the demonic people is very miserable. Również stan moralny kobiet nie jest teraz najlepszy, ale demony nie akceptują żadnych dobrych instrukcji dla społeczeństwa. I ponieważ nie korzystają z doświadczenia wielkich mędrców, nie przestrzegają praw i przepisów postanowionych przez nich, ich społeczne warunki są bardzo żałosne. Okay. I think if you want, then you can translate into Polish. Nie. Come, please. Okay. So Prabhupada is making here a point, right? About Manu Samhita. Yeah, now we don't need to speak. So Prabhupada is making a point here about Manu Samhita. Prabhupada tutaj mówi o jednym takim punkcie na podstawie Manu Samhity. When people hear this point that women should be given protection and this, they say, this is all old ideas, we should not follow them. I kiedy ludzie słyszą o takiej idei, że właśnie kobietom trzeba dawać ochronę, myślę, że to jest coś takiego już starego, jakieś takie stare patrzenie na to. They don't understand the point that the precious things should be kept protected. Oni nie mogą zrozumieć samą zasadę tego, samą jakby sedno, że coś, co jest ma cenność, musi być chronione. Women are the first guru for their child. Ponieważ kobiety są pierwszymi guru dla swoich dzieci. They teach their child the good etiquettes. Oni nauczają swoich dzieci dobrym manerom zachowania. They can help them to give this confidence that even in the time of temptation, they will not give up to the temptation, right? I oni mogą nauczyć swoich dzieci w taki sposób i dać im takie przekonanie, pewność siebie, że kiedy będą mieli chwilę słabości i wątpienia, będą mogli dokonać poprawnego wyboru. They help shape their character in such a way that they
want to come back and do the things which mother are telling them rather than going to some prostitute house doing some nonsense. I te wartości, które te matki w nich zakładają, te dzieci wychowane w poprawny sposób są na tyle przekonani w tym, że posłuchają się dobrej rady swojej matki, aniż pójdą gdzieś i na przykład udadzą się do prostytutki. But if now the first guru is not present in the house because she has to work and enjoy some parties, Natomiast jeśli teraz mamy sytuację, jeśli ten pierwszy guru nie ma go w domu, a natomiast ten guru gdzieś sobie czy imprezuje, czy robi jeszcze coś, so the poor child suffers. i dlatego to biedne dziecko cierpi. That's why there is no wonder that today the childs have so many mental problems. I to nic dziwnego, że w dzisiejszych czasach wielu dzieci mają problemy mentalne. Because even if you get 1 million likes on your social media, it has no value comparing to a hug which your mother gives you. Ponieważ jeśli ty masz 1000 czy jeszcze więcej polubień, lajków na swoich mediach społecznościowych, to w żaden sposób nie można porównać do ciepłego uścisku od kogoś bliskiego. Yeah. So that's why we should understand that why it is important to protect the women. I dlatego my powinniśmy zrozumieć, dlaczego jest to ważne, żeby chronić kobiety. Yeah. And you see, he circle around his own mother. You see, we are speaking about children, and he's so happy. He's so happy. Widzicie, możemy zauważyć tego małego chłopca, który siedzi blisko swojej matki. Yeah. I But these demons, they don't know what to be done, what not to be done, so they come up with their own way of running the society. Ale ponieważ ci demony nie wiedzą, w jaki sposób powinno się robić, a w jaki sposób się nie powinno, dlatego wychodzą z jakimiś własnymi wymysłami i założeniami. Yeah. Also, this demonic mentality, they want to give women so much freedom so that they can come outside, so that they get a chance to exploit them. Yeah. I oni jakby zwiększają tą taką właśnie wolność, chcą dawać tej wolności na tyle dużo, żeby później móc te kobiety eksploatować. Yeah. So the thing is, yeah, they are exploiting in terms of taxation. The taxation is also now 2 people of the family members are paying the tax, and the poor child is going to a kindergarten, spending childcare and all these things. Yeah. I to później wypływa w to, że teraz mamy taki świat, gdzie to też wpływa na opodatkowanie, ponieważ już przy takim założeniu oboje członkowie rodziny są opodatkowani, czyli więcej z nich się pobiera pieniędzy, później właśnie to dziecko oddaje się też do przedszkola i też są to dodatkowe takie czynności. And also Prabhupada mentioned here the word socham. Socham means cleanliness. I tutaj Prabhupada też wspomina słowo szocia, to znaczy czystość. They don't know how to keep their life clean. Oni nie wiedzą jak utrzymywać swoje życie w czystości. Both from outside and inside. Zarówno od zewnętrznej części i od wewnątrz. Neither the body is clean, Ani ciało nie jest czyste, nor their mind is clean. ani ich umysł nie jest czysty. I mean, you all know about, shops like Sephora. They were here for some reason that people don't like to take bath, but they can't smell so terrible, so buy this perfume, apply, and fresh you go to the work, right? Bo wiecie, że generalnie powodem powstawania takich sklepów, jak mamy dzisiaj, na przykład Sephora czy podobne sklepy, że wcześniej ludzie nie chcieli się kąpać, ale też nie znosili tego zapachu, który od nich szedł, i dlatego właśnie używali perfumu. We in India, we were taught from the childhood to take minimum 3 times bath. I od samego dziecka w Indiach nas uczono, żebyśmy brali co najmniej 3 razy kąpiel dziennie. And when I came here, I met my friends in the university. Kiedy przyjechałem tutaj do Polski i spotkałem swoich kolegów ze studiów, And they say, man, we take bath once in 3 weeks, and that also have to be in the evening, not in the morning. że słuchaj, my to w ogóle czasami bierzemy prysznic może raz tam na kilka tygodni i to tylko wieczorem. I was like, wow. Byłem wtedy zaskoczony bardzo. And then I understand why they carry deodorant next to their laptop.
I wtedy wiedziałem, dlaczego mają dezodorant właśnie obok swojego biurka. But the thing is cleanliness and purity are two different things. Cleanliness and purity. Że ta czystość, że czystość w sensie takiej czystości zewnętrznej i czystości wewnętrznej to są dwie różne rzeczy. No. Purity and cleanliness. Cleanliness jest czystości, a purity jest... That's the same meaning. It has the same meaning in it's Polish. the same. Okay, so I give you an example to understand this thing. For example, you can enter a toilet. Toilet can be very clean. Możecie wejść do toalety. Toaleta może być bardzo czysta. But is it pure? Ale czy ona... okay, I know what Yeah, you understand I now? know it's in other language. Okay. We will be right back. Just he's searching for the right word. Yeah. Przepraszam bardzo. Yeah. So anyways, in which he's searching. So you see, you don't take, for example, your beads to the toilet. Yes, you don't take your beads to because Food. or food to the. You don't eat. You don't say let's have a dinner in our toilet because we have $100,000 spent on building a toilet. My nie zabieramy naszych korali do toalety i tak samo też nie zabieramy nasze jedzenie do toalety, bo jest na to jakiś taki powód, że to miejsce nie jest czyste z takiego duchowego. I mean, a toilet can be very clean, but imagine if so you invite your guest and say, hey, let's have a dinner in my toilet. Chociaż ta toaleta może być bardzo czysta i może być idealna, wykolorowana, ale wyobraźcie jeśli zaprosimy swoich gości, że słuchaj, możemy tutaj zjeść kolację właśnie. That's why purity is very important. Nasze dusze. That's why purity is. Dlatego ta czystość jest bardzo ważna. And you see, purity also happens when pure people lives I to jest in that i w place. tym zrozumieniu czystość też się przejawia wtedy, kiedy ludzie żyją i utrzymują tą For czystość. example, sadhu, if you visit a devotee, Jeśli kiedyś odwiedzimy wielbiciela sadhu, pure devotee, czystego wielbiciela, then you can see that just sitting in their place where they are staying, like the cottage or a room, you feel kind of purity there. You sense a purity. i jeśli udamy się do miejsca, gdzie mieszka taka osoba, czy to jest pokój, czy cały dom, to możemy, nawet będąc w tym miejscu, możemy odczuć właśnie jakby atmosferę, czy taką czystą atmosferę. In other words, you want to go, right, and stay at that place, sit there for some time. You feel happy. Chce się do tego miejsca udawać i chce się tam posiedzieć i czuje się tam tak bardzo, bardzo spokojnie. The same, if you go to the temple and the deities are there, because of the presence of deities, the place has become purified. I jeśli pójdziemy też do świątyni i tam właśnie są bóstwa w tej świątyni, to sama obecność bóstw już też daje czystość atmosferze tego miejsca. And that's why you like to just go and sit close to the deities in the temple and you just feel different. Dlatego chcemy nawet takiej prostej, czasami potrzebujemy takiej prostej rzeczy, żeby po prostu przyjść do świątyni i usiąść gdzieś bliżej bóstwa. That's why the hippies, they like to visit Prabhupada. Właśnie dlatego hipisy przychodzili do Śrila Prabhupada. They felt this purity. Oni odczuwali tą czystość. So this purity can be felt. This purity can be felt in the heart. Więc ta czystość może być odczuwana naszym sercem. And the same, when you have uncleanliness, you also see your mind is agitated. I kiedy od zewnątrz, kiedy nie ma tej czystości, to możemy zobaczyć, że nasz umysł też jest zaniepokojony. I mean, if you don't wash your plates after eating and pile them up for few even days, the Mataji is like, no. Jeśli na przykład zjemy sobie i nie umyjemy naczynia i złożymy z tego taką już górkę naczyń, która sobie postoje przez kilka dni. I mean, the same room have a very different atmosphere. I wtedy ta kuchnia, ten pokój zupełnie będzie miał inną That's atmosferę. why Prabhupada told us that wake up and first thing you clean the floor with the water, right? Make it pure. Dlatego Prabhupada też nas uczył
temu, żeby jeśli kiedy się budzimy, to trzeba umyć podłogę właśnie wodą, żeby Yeah. też tam mieć czystość. So the point is 99.9% population has demoniac mentality. Więc do czego tutaj to wszystko sprowadzam, że 99,9% ludzi ma demoniczną mentalność. But this Krishna conscious movement is so nice Natomiast ten ruch świadomości Kryszny jest na tyle dobry, that it can change this demoniac mentality to the divine mentality. że jest w stanie zmienić tą mentalność demoniczną na boską. And you will say, is it really possible? I można się zadać pytanie, czy to jest w ogóle możliwe? So thousands and so many, people around the world have changed. Look at the hippies. They were not taking bath. Jest tysiące ludzi na całym świecie, którzy się zmienili i nawet ci hipisi też się zmienili. Yeah, and they like to maintain cleanliness. I oni teraz bardzo lubią podtrzymywać właśnie tą czystość. They like to study Bhagavad Gita. Im podoba się studiowanie Bhagavad Gity. So by chanting this Hare Krishna Maha Mantra and studying Bhagavad Gita, you will advance very fast. Więc intonując Hare Krishna Maha Mantrę i studiując Bhagavad Gitę, my możemy oczyścić się bardzo szybko. Or else, like the demons are saying, they are saying that this planet is too small to fulfill the needs of full habitants of the planet, right? Albo w przeciwnym wypadku ci demoni mówią, że no niestety ta planeta, ta Ziemia, ona jest za mała, żeby zadowolić wszystkich ludzi. Yeah. So they produce 3 times more food than the population of the world. I właśnie dlatego oni produkują 3 razy więcej żywności, które potrzebne na 3 razy więcej ludzi niż obecnie mieszka. Yeah, and still half of the population is sleeping hungry, going hungry every day. I przy tym wszystkim około połowy populacji idzie spać właśnie głodni. There is something fundamentally wrong. Coś tutaj jest fundamentalnie nie tak. And what is the mistake? I na czym polega ten błąd? Oh, we have our own idea. U nas jest właśnie swój pomysł na to. And we have this laptop, even laptops say, think better. Nawet na laptopach na niektórych się napisze, że think better, czyli myśl lepiej. And even if you search list of demoniac countries in Google, I nawet gdy próbujemy wyszukać listę państw demonicznych, and so it auto suggests, do you mean democratic countries? ono automatycznie zasugeruje korektę. Czy miałeś na myśli demokratyczne państwo? I'm not saying, but even the artificial intelligence got this much intelligent that it is suggesting you that don't make your own plans. Więc można zauważyć, że nawet sztuczna inteligencja już jest na tyle inteligentna, że widzi w tym pewien związek. Because Krishna say, if you knock, the door will be open. Krishna mówi, jeśli zapukamy, to drzwi będą otwarte. So that's the zest of this. Okay, here we will finish this class. Anyone has any question or comments? Czy ktoś ma jakieś pytania albo komentarze? Krishna, jak się pozbyć myśli, że w Kali Judze nie ma żadnego sensu innowować, bo i tak jesteśmy skazani na Kali Jugę? How to get rid of thinking of the mentality that in the Kali Yuga there is no even point of chanting because it's like No point of chanting. yeah, because it's Kali Yuga, it's like inevitable, like No point of chanting. Did I hear the question? Because Kali Yuga is so bad that will be bad. I will chanting. Kali Yuga will be bad. There is this verse in Bhagavatam. Potatoes or Yeah, can you tell him the number? yeah. Can you open so Prabhu can? tak. Prabhupada says chant, but Kali Yuga says. We will see what scripture says. Just a minute. Prabhupada says. Bhagavatam. It's Yeah. Bhagavatam. It I'm will not be in sure if I 11th. can find it in Polish. Ah. I can maybe Kali I can- Dosha. So it will be in 12, 12th chapter. 351. 12th, yeah. 12:351. 12:351. I'm not sure if it even translated to Polish. You can do that. It is easy. Yeah, I can just
Więc So first we can read in English. tak, You can read in English and Nie then. ma sensu w Kaliudze się modlić, bo tak będzie podle i tak. nie. Jest właśnie odpowiedź na twoje pytanie w Śrimad Bhagavatam. W 12 kanto, 3 rozdział, werset 51. 12 kanto. 12, 3, 51. Prabhu, mogę czytać? Śrimad Bhagavatam. Tak. Po Ja, polsku ja mówicie. przeczytam najpierw po angielsku, a później po polsku. 12 co? 12, 3, 51. 51, okej. Thank you. My dear king, although Kali Yuga is an ocean of faults, there is still one good quality about this age. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. I po polsku? I po polsku. Mój drogi królu, mimo tego, że Kali Yuga jest oceanem błędów i nawet w niej jest jedna dobra cecha w tym wieku. Po prostu intonując Hare Krishna Maha Mantrę, człowiek może uwolnić się od materialnych bondage, uwikłań i zostać wzniesiony do świata transcendentalnego. You see? Thank you. Haribo! Thank you very much. Haribol. Okay, anyone else have any question? Yes, Prabhu. Hare Krishna Prabhu, thank you for the lecture. So I've had this experience when I'm trying to explain to people to not eat meat because you're just slaughtering innocent animals and they are living entities. They just sometimes end the conversation with a counter-argument that that plants are also living entities. Why are you killing and tearing Okay. them and eating them? So how should I respond to such Sure. a statement? Can you say in Polish or it's... No to mam takie doświadczenie, że kiedy próbuję wytłumaczyć ludziom, żeby nie jedli i zabijali niewinnych zwierząt, po prostu mówią, że how do you say plants? rośliny. Że rośliny też są żywymi istotami, że czemu my ich jemy? Yes, absolutely. So we don't believe in vegetarianism. We don't believe in non-vegetarianism. We are Krishnatarian, right? So we eat prasadam. Odpowiedź na to też jest taka, że my nie jesteśmy wyznawcami wegetarianizmu ani mięsożerstwa. My jesteśmy wyznawcami prasadaizmu. And that's why Krishna is saying, if you don't offer me anything, so if you eat anything which is not offered, you are eating sin. Because you are killing, either you are killing an animal or you are killing a plant. Killing is killing. I tutaj też jest, Krishna mówi, że wszystko co jest zjedzone i nie jest mi ofiarowane, to jesz grzech tak naprawdę. I niezależnie od tego, czy są to zwierzęta, czy są to rośliny, zabicie jest zabicie. And even the word meat comes from Hindi mas, flesh. I w języku angielskim mięso, meat pochodzi od Mas means flesh. mas znaczy mięso. A ma to znaczy me, Ma to znaczy ja, sa to znaczy on, a he. sa to znaczy on. So it means me, eat he. Czyli samo w samym słowie masa, czyli w to mięso, to już jest założone, że ja jem ciebie. So it means I'm eating you right now and in the future you can eat me on your plate. I to znaczy, że to będzie tak oko za oko, czyli ja teraz jem ciebie, a w przyszłości ty zjesz mnie. So then people, all these vegan, they come up with their own ideas. I później ludzie, na przykład też weganie, wychodzą z swoimi założeniami. They are saying, oh, don't drink even milk. Mówią, że nie pijcie nawet mleka. Where in Shastra is it written? Gdzie jest napisane o tym w Shastrze? The God, he is taking the cows, milking the cows, drinking. Nawet Bóg, czyli Krishna, on też, on jest pasterzem, on wyprowadza te krowy, on doi te krowy, on pije mleko. And what is happening? Now we have more fight. Oh, I'm vegan, I'm non-vegan. And they are fighting between each other. I teraz z tych
przeciwieństw i tych walk jest jeszcze więcej. Jedni mówią, że ja nie jestem weganem, a ja jestem weganem i się kłócą między sobą. Yeah, and then even in vegans they are fighting. They are saying, "Oh, you eat honey, you are this." Like they created so many groups. I nawet wśród weganów są ci, którzy mówią, że nie, miód można jeść, inni mówią, że nie można jeść miodu i So też się many- kłócą przez to. So many divisions, you know. Kali Yuga. Czyli tyle różnych, właśnie tyle rozróżnień. So this is called in Gita concatenated, mental concoction. So you created something by your own mind and presenting it as a religion. Yeah. So Czyli to Bhagavad Gita o tym mówi jako spekulacje umysłowe, czyli coś, co sami sobie, co człowiek sam wymyśli i w to wierzy. and that's why Krishna is saying, leave all these things, sarva dharman parityajya, mamekam sharanam, come to me, offer the prasadam, aham swam, and I will free you from all the sins. I dlatego Krishna mówi wyraźnie w Bhagavad Gicie, żebyśmy porzucili te wszystkie rodzaje działalności, w tym też te spekulacje umysłowe i dlatego, żeby ofiarować mu wszystko i podporządkować. And you know what is prasadam? I wiesz, czym jest prasadam? Tak? Prasadam means mercy. Prasadam to znaczy łaska. So when someone is cooking, he is cooking with the feelings of love and care for the God. Kiedy ktoś przygotowuje jakieś jedzenie, on przygotowuje go z intencją, z miłością i chce to ofiarować Bogu. So there is a love in that, Więc w tym jest miłość. and the thoughts of this love is going in the food. I te myśli z miłością, o miłości, oni wchodzą do tego jedzenia. And you can also show them this experiment, Prabhu. A Japanese guy did that. He talked to the water, and when he spoke the nice words, the water the crystals were happy, and when he spoke the bad words, the crystals were like very bad. You can see it in Google, right? Możesz nawet zobaczyć, wygooglować, taki był eksperyment przeprowadzony przez jednego Japończyka, który mówił do zwykłej wody, do różnych pojemników z wodą, do jednego dobre słowa, do jednego złe słowa i później zamrażając te kryształiki miały zupełnie inny kształt. Yeah. So you see our thoughts impact, Więc możemy zauważyć, że nasze myśli, oni mają wpływ, and we are 70% water. a my składamy się na 70% Yeah. z wody. So if you are eating the food which is where there is exploitation, people are feeling not happy, that will react. Jeśli spożywamy jedzenie, które pochodzi z miejsca, gdzie ma miejsce eksploatacja, gdzie są złe warunki, to nie trzeba się dziwić, że to później ma na nas wpływ. But we eat prasadam. In the thoughts, when devotee is cooking, he is thinking, oh Lord will be pleased. Ale i właśnie dlatego jemy prasadam, ponieważ prasadam jest przygotowywany z myślami o Bogu, żeby z miłością do Niego i żeby Go zadowolić. And then you put prasadam in front, offering in front of the Lord. I kiedy to jedzenie postawimy przed Bogiem i będziemy mu ofiarowywać, So God has his own thought. i Bóg ma jeszcze swoje myśli na ten temat, Because God is a person. ponieważ On też jest osobą. And you know what his thoughts are when he is looking at that? I wiecie, jakie są Jego myśli, kiedy On patrzy na to? He's thinking about mercy. On myśli o łasce. So now you are eating love and mercy. Więc w takim przypadku spożywacie łaskę i miłość. So anyone will agree with that. I każdy może się z tym zgodzić, Because it's science. ponieważ jest to nauka. Okay. Yes, Prabhu. Nowadays in Kali Yuga, we are not able to offer everything to the Lord. Suppose we are traveling somewhere, we are not able to offer, like we are eating in a pure veg restaurant, we are not able to offer to the Lord. So that is basically not prasadam. So what to do in that case? Pytanie takie, że w dzisiejszych czasach nie każdy może mieć takie idealne warunki, gdzie może przygotować i ofiarować coś Bogu. Czasami musimy gdzieś sobie wyjeżdżać, podróżować i jemy gdzieś w restauracjach, może nawet nie zawsze to są jakieś wegańskie restauracje, dlatego czy nie można chyba tego właśnie uważać to za prasadem. The question is actually how serious you are in your life. Pytanie jest takie, na ile jesteś
poważny teraz jesteś poważny w podejściu do swojego życia. So if you go to a pure vegetarian restaurant and you put your hand in a fire, will it burn you or not? Jeśli pójdziesz do restauracji wegetariańskiej i włożysz rękę do ognia, czy ona cię poparzy? It's pure vegetarian. Przecież to jest wegetariańskie czyste. Will you do that? Czy to zrobisz? Why? Dlaczego? Because you care about your hand. Ponieważ martwisz się o swoją rękę. The same thing, when you are eating, your mind will be impacted by the thoughts of a cook. I wtedy, kiedy będziesz jadł, to twój umysł będzie bezpośrednio, na niego będzie wpływał mentalność tego kucharza. So now it's your decision. Do you want to take that risk? Więc to jest twoja decyzja, czy chcesz podejmować to ryzyko. If you want, then okay, the reaction will come and then you should face it. Jeśli chcesz, to tak, ale musisz być gotowy, że będziesz musiał zmierzyć się z reakcjami. But there in some cases, in some very extreme cases, Ale w niektórych bardzo oczywiście skrajnych przypadkach, let's say you can't find prasadam. na przykład nie możesz znaleźć prasady. Yeah. In very rare cases, yes, you may eat. Tak, w niektórych wypadkach możesz jeść. But to keep this body alive. Dlatego, żeby podtrzymywać But życie Krishna is saying, I protect what my devotee have and I give him what he lacks. I Krishna też mówi w Bhagavad Gicie, że ja chronię to, co mój wielbiciel ma i daj mu wszystko, co jest dla niego niezbędne. So everywhere Krishna will arrange for you if you have this, if you believe in the words of Bhagavad Gita. Więc jeśli masz taką silną wiarę w Bhagavad Gita, to Krishna da ci to, co będziesz potrzebował. I mean, look, the elephant and these and pigeons aren't they getting food? Na przykład popatrz na różne zwierzęta, które są w tym świecie, jak słonie, ptaki. Oni przecież nie martwią się o jedzenie. The fish eat one type of food and the pigeon eat one type of food. Ryba je jeden rodzaj pożywienia, a gołąb je coś innego. And every day they are getting the food. I codziennie otrzymują jedzenie. Krishna protects, but yeah, if you have to in some very extreme case, then yeah, you can offer, you can take your altar, offer to the Lord. But the best is like think about every step which you make in life. Oczywiście w jakichś rzadkich wypadkach możesz tak zrobić, możesz ofiarowywać w umyśle, czy nosząc ze sobą obrazek, oczywiście, ale najlepiej robić tak, żeby w każdym momencie, w każdym kroku swojego życia myśleć o Bogu i zastanawiać się. Do you know why? Wiesz dlaczego? Because we have small fire. Ponieważ my mamy taki mały ogień. Prabhupada and other pure devotees, they have big fire. I Prabhupada i wielcy wielbiciele mają ogromny ogień. So if in small fire you put too many things, it will just close. Więc jeśli w ten mały ogień położymy za dużo rzeczy, on po prostu zgaśnie. Okay. So A co robić, jeśli jesz takie zatrute In pożywienie? which side you will put aghoris? Like they are divine or they are demons? Aghoris. They are the people who sort of. That's good. We should define. Aghoris. Describe Aghori. Yeah, we have to describe first who Aghori is. So Aghoris are. I'm just thinking for a word in English. Or you can define. So they are the people who sort of practice in the mode of ignorance. So they will go and sit in a cemetery, meditate on a dead body. So sit on a dead body and eat dead body flesh. They eat dead body flesh. They drink alcohol as a part of their. But still they are so close to Lord Shiva. Yeah, you should. Okay, I was thinking that it's something to do with Lord Shiva. These devotees, yes. Prabhu, czy miałeś kiedyś... Poczekaj, że Jeszcze to pytanie. Pytanie brzmi też o ludziach, którzy właśnie wielbią na przykład Pana Siwę, którzy wdawają się do różnych takich na przykład
modlenie się na cmentarzach, taka różnego rodzaju interakcje z martwymi i tak dalej, mimo tego, że oni są jakby blisko Panu Shiwie. But you see, this verse is answering your question. Wiesz, że ten werset akurat odpowiada na Twoje pytanie. They don't maintain cleanliness. Oni nie utrzymują Have you czystości. seen any Aghori clean? Czy właśnie ci ludzie nazywają się Aghori? Well, you can find in India. I have seen Aghoris. Ja w Indiach właśnie widziałem takich I have Aghori seen i Aghoris. nie utrzymują czystości. If you go, there are specific areas. Still there, you can find their teachers also Aghori. So I met them also. I są tam w Indiach jeszcze takie miejsca autentyczne, gdzie ludzie wielbią Pana Siwy, I mean, mają they- swoich nauczycieli. We are speaking about pure things. They are living in a impure place. I o tych ludziach właśnie Symmetry. tam, którzy jakby In symmetry they live. którzy mieszkają na tym cmentarzu i oni jakby mają swoją jakąś tradycję i trzymają się tego. And they eat in a skull. Oni jedzą z czaszki jakby... But still we don't call them demons. But Krishna is saying here, yeah, not I am saying. But Krishna, the thing is, who is close to Shiva? Shiva also have ghosts and demons around him. Yeah. He is a lord of Yeah, it's- demons. So you got the answer. Więc wiemy też jakby, można też jakiś zrobić wniosek o tych ludziach, ponieważ też wiemy, kto zazwyczaj towarzyszy Panu Siwie, czyli że to są różnego rodzaju Actually, duchy i tak. yeah, actually, Aghori by definition they do practice black art. So black art is not divine. I też wiemy, że Aghori praktykują różnego rodzaju They czarne, do, you know, they are Dark magic. dark magic. czarną magię uprawiają i tego typu rzeczy. Not exactly dark. What? Not exactly dark magic. It is the closest I can translate for this For audience. Because no one even like heard No one any- even heard about Aghoris here. Yeah, okay, I'll do it. No, Prabhu, generally, I mean, what is my understanding is, even in Bhagavad Gita, and even about Aghori, there are 5 sins. If you just overcome that, it leads to purity, it leads to the devotion, like Kam, Krodh, Lobh, Irshya. But how do you overcome that? So generally it is said that they are away from all these things. They have nothing to lose and they have no greed to gain something. And that is why they are more closer to God, and that is generally said everywhere. That Yeah. if you are able Generally, it is also said, I was also thinking generally my mother is the most intelligent woman in the world. But then I grow up and I understand that many things, what she said didn't make sense. Like she said that the vulture will come and take my eye if I am outside, and I would always run in the house. Yeah, I mean, But that is the thing. We have to take in. Show me the verse in Bhagavad Gita where it is written. what, this 5 sins? No, that Aghoris, because they practice like this, you No, can Aghori is a completely different department, I would say. Yeah. Like you know, you were talking about vegan, right? I'm saying this that basically which looks, for example, I understand your message here. Something looks tempting because it's exotic for us, because we think they are aloof, sitting in a cemetery and doing all this Exactly, yeah, thing. but- But actually Krishna is saying it's same like if you go in a meditation studio. If you go in a meditation studio, what they do? They charge you $800. My friend went in America, and I said, so what did you do? And he said, I sat with a closed eyes and they play some music. And I said, you paid 45 minutes for 45 minutes of darkness. You pay $800. I said, man, you are really, you need to go to psychologist. And then he got the point. He said, because the thing is, Prabhu, we think that we have our concept, but God is saying the problem with Aghori is that Aghori develop also this pride. Because first of all, the practice is very tough. Not everyone will survive. I mean, in the night, in cemetery, if a dog will bark, half will run away. So that who conquer, so they have, one Aghori he met and he showed me his tongue. Like, he said, look at this tongue. No even water comes. I have conquered this. But the thing is, we haven't achieved anything until unless we serve the God. Because we are servant of the Lord. And Lord is saying this kamesha, krodesha, yeah,
these are very big enemies, and you can't conquer them so easily. So you will see they also have pride. They are attached to their this in which they eat. This skull. Yeah, go and meet them. They are attached to that. They are attached to this that they can renounce so much. But we are not. We are here to use everything. Like, I mean, what can you renounce? This I can say, I renounce this iPad, but I didn't create this iPad. I just bought this iPad. So this body is given by God. Why we are torturing it? It should be used in the service of the Lord. Why we are torturing? I mean, if it will be your property, you torture it. Okay, but it is not your property. You didn't create it. So God has given you this beautiful eyes, beautiful hands, intelligence, so that you can serve the God. You can take part in the plan of the God. But if on the contrary you leave it, then okay, but what are you leaving? What can you renounce in the world? Everything belongs to God, even the body. So we have to give up, Prabhu, as you said, the mentality that things belong to us. Yeah, and that's why Krishna is saying the fastest way to give up it, if you understand that I am a servant. If you accept that God is your master, you are the servant, then you wake up at time. Why? Because God says in Bhagavad Gita, Brahmurata is good. Then you eat prasadam, so your tongue is automatically controlled. Then you work, you have some money, you buy some prasadam, some bhoga, your wife cooks, offer to God, and you and your child, everyone eat. And you give good examples. Yeah? So, because the thing is, you and me, like this child, look, even he will give answer about a holiness. When he was small, Mataji, what he liked, he was showing like this. What he didn't like, he cried. Isn't it? When he was small, like a baby. You also remember? Who taught him all these things? We and surrounding. No. He was so small, ask his mother. He was so small that even that time no one could teach him. Right. But how did he know that something he like, something you and you are like, oh, please give him more. Why? Because this is our nature. We can't close ourselves. We like something, and what we like we want, and what we don't like we don't want. And what we are searching everywhere is just Krishna. That's why you see, we buy new iPhone and after few days the attraction is over. Why? Because we think it is good, but after some time it don't give us. Because we need every time something fresh, something new. And Krishna is Madhuram, and he is sweet and sweet and sweet. And every time Krishna is new and new and new. Every day he goes, Srimati Radharani see him and she says, oh, I have never seen him. Who is this boy? Why? Because he is every day young and fresh. And that's what we are looking for, young and fresh. We are not looking for dead bodies and sit on them and eat them and drink alcohol. Haribol! Srila Prabhupada ki jai. Sorry Prabhu, I said you the time for translation. Because it was too specific question. Yeah, I know it would be hard. And they are endless. I was so happy to see you. Divine and demon. So opposite your worship. Big glasses, to see things as they are. You see, I have mine and I am looking at us. How is things going on? A lot of things actually. You will leave? I haven't heard you singing from so many days. It will ages. Maybe you should do the kirtan. Yes, of course. You have Kartal even. I haven't took mine. But you I can, yeah, if you ask, Because I we can have- never see the original. It's like, you have this one cheat code for you can ask me whatever. So we can do art. What's your name? Drew. Oh, you know what Drew means? I
it's a star, but what more? You are a star. I see you are a star. Which shows the path, direction. I have told him many times, but he forget Right now we'll do Damodar Ashtakam. Yeah. Is there a harmonium? Yes, yes. There will be a harmonium. Damodar Ashtakam. It's manageable or it's like... Yeah. Is it manageable, this harmonium? It's very Okay. and